Pamiętasz, jak wczoraj obiecywałaś sobie, że dzisiaj wstaniesz wypoczęta, pełna energii, a potem budzik dzwoni, a ty czujesz się, jakby pociąg cię przyjechał? Jeśli ostatnio łapiesz się na tym, że nie możesz zasnąć wieczorem, a rano wstajesz jak zombie, to nie jesteś z tym sama. Uwierz mi, to nie przypadek, że właśnie teraz masz z tym problem. I ja też teraz się z tym zmagam. Dowiedziałam się niedawno, że istnieje coś takiego jak wiosenna astenia. To jest taka mądrzejsza nazwa na wiosenne przesilenie i wszystko nagle stało się jasne. Dzisiaj wyjaśnię Ci, dlaczego wiosna sprawia, że śpimy gorzej i co najważniejsze, jak można to naprawić. Co się dzieje z naszym snem? Głównym powodem naszego wiosennego rozbicia jest rytm dobowy, czyli mówiąc prościej, nasz wewnętrzny zegar. Ostatni tydzień u mnie to była jakaś masakra. Normalnie chodzę spać powiedzmy koło 23, może 23:30, a ostatnio nie śpię do 1, czasem do 2, a jak śpię, to śpię źle. Kręcę się, budzę, wstaję rano, żeby wysłać córki do szkoły i jestem tak pozbawiona energii, że dosłownie padam na łóżko i śpię jak zabita jeszcze 2 godziny. Co, nie ukrywajmy, rozbija mi cały czas, cały zaplanowany dzień. A moi przyjaciele wiedzą, że ja potrafię mieć wpisane w kalendarz dosłownie, ile czasu planuję przeznaczyć na imprezę urodzinową, więc nagle mam problem ze zdążeniem ze wszystkim, co mnie strasznie wkurza i stresuje. Wyobraź sobie, że przez całą zimę twój organizm i mój przyzwyczaił się do wczesnych zmierzchów i długich nocy. A teraz nagle, wow, dzień jest dłuższy, światło mocniejsze, a nasz mózg totalnie zdezorientowany. Ciekawostka. Badania wykazały, że potrzebujemy minimum tygodnia, by dopasować nasz wewnętrzny zegar do nowych warunków. A jeśli dodamy do tego zmianę czasu, która nadchodzi, no będzie jeszcze trudniej. Centralą naszego wewnętrznego zegara jest poddwzgórze. To jest część mózgu, która jest odpowiedzialna za regulację temperatury, ciała, apetytu, no i właśnie snu. Jest ono niezwykle wrażliwe na zmiany światła i ciemności. No i właśnie dlatego wiosną się po prostu wszystko rozpada. Tu wkracza główny winowajca – melatonina. Ten hormon snu jest produkowany, gdy robi się ciemno, ale wiosną, jak wiemy, zmierzch przychodzi później. Więc melatonina też pojawia się później. I co? Nie możesz zasnąć. Co jest w ogóle strasznie dołujące, biorąc pod uwagę, jak bardzo cieszy mnie każda kolejna dodatkowa minuta dnia. Od właściwie zimowego przesilenia na to czekam. Moim takim małym świętem jest moment, gdy o 18 jest nadal widno. Nie wiem, czemu się tak z tego cieszę, ale to jest taki dla mnie symbol, że mamy to, przetrwaliśmy te okresy ciemności i jest wiosna. Kiedy światło znika, szyszynka w naszym mózgu zaczyna produkcję melatoniny. No to jest taki sygnał dla organizmu, że uwaga, pora spać. No i wiosną ten proces zostaje zaburzony i nasz mózg dosłownie nie wie, kiedy powinniśmy iść spać. Spróbujmy zrobić mały test, no bo jak sobie sprawdzisz na takich stronach, na przykład czy w telefonie, kiedy są zachody słońca, no to w grudniu ten zachód przypadał mniej więcej na godzinę 15:45, a teraz 17:30, coraz bliżej 18:00, to jest prawie 2 godziny różnicy. I myślisz, że to nie ma znaczenia, przecież jakby przyzwyczailiśmy się do tego. No ale nasz mózg tak nie uważa. Jednocześnie wiosną rośnie poziom serotoniny, hormonu szczęścia, więc niby wszystko powinno być super. Ale przez serotoninę czujemy się raz super energiczni, a chwilę później totalnie wyczerpani i bez siły. Organizm próbuje znaleźć nową równowagę hormonalną i po prostu odnaleźć się w nowych warunkach. Wiosna jest szczególnie trudnym okresem adaptacji dla naszego mózgu. Komórki nerwowe, które reagują na światło, muszą się na nowo skalibrować. I to jest proces, który wymaga czasu. A jednocześnie my wiosną sobie zazwyczaj narzucamy straszną presję, że teraz będziemy robić wszystko. Wszystko po prostu. Symptomy wiosennej astenii. No dobra, no to jakie są te objawy wiosennej astenii, bo to też nie jest tak, że po prostu mam wiosenną astenię. Sprawdź, ile z tych symptomów rozpoznajesz u siebie. I to jest tak. Uporczywe zmęczenie i brak energii, zaburzenia snu, trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu, na przykład przewracanie się w łóżku z boku na bok, drażliwość i wahania nastroju, trudności z koncentracją, bóle głowy lub mięśni, utrata apetytu lub dziwne zachcianki żywieniowe. Może zatrzymać ten film na chwilę i mam nadzieję, że tutaj mój montażysta zrobił taką checklistę i policzyć, ile z tych objawów doświadczasz. Koniecznie daj znać w komentarzach. Słuchajcie, ja jeszcze tydzień temu myślałam, że coś jest ze mną nie tak, że może potrzebuję, nie wiem, jakichś dodatkowych suplementów, witamin,
że totalnie nie ogarniam życia, ale wychodzi na to, że to jest normalna, przejściowa reakcja organizmu na zmiany pór roku. Zapytałam Was wczoraj przed nagraniem na Instagramie, czy macie problemy ze snem wiosną, no i aż 86% odpowiedziało, że tak. I tak, to nie jest wiarygodna grupa badawcza, ale i tak nie jesteśmy w tym sami. I teraz najważniejsze pytanie, co możemy z tym zrobić? Bo przecież nie będziemy cierpieć przez kolejne 2 tygodnie, zwłaszcza, że zbliża się zmiana czasu, która nam znowu wszystko rozreguluje. Zanim przejdę do rozwiązań, chcę zadać Ci pytanie, czy próbowałaś już jakichś sposobów na lepszy sen wiosną? A jeśli tak, to jakich? Napisz proszę w komentarzu z hashtagiem wiosna swoją odpowiedź, no i wybierzemy 1 komentarz osoby subskrybującej kanał, która będzie mogła wybrać sobie książkę z naszej światusowej biblioteczki, no i oczywiście książkę prześlemy na podany adres. Rozwiązanie problemu. No to wróćmy do tych sposobów, bo z tą zmianą czasu to zamierzam wprowadzić je jak najszybciej. Ja właściwie je już wprowadzam i zaczęłam odczuwać pewne, jaka jest odwrotność skutków bocznych? Skutki pozytywne. Po prostu pewne rzeczy zaczęły działać. I podzieliłam je na kategorie, żeby to było łatwo mi zapamiętać, może Wam też dzięki temu łatwiej zapamiętać i wdrożyć. Kategoria pierwsza to dostosowanie rytmu. Czyli sposób pierwszy, staramy się ustalić stały rytm snu. Wiadomo, kładziemy się spać i wstawać o tej samej porze jak dzieciaczki w przedszkolu. Nawet w weekendy. Tak, wiem, że to trudne i mam z tym ogromny problem. Ale Twój i mój wewnętrzny zegar to pedant. On uwielbia rutynę. I dodatkowym dla mnie utrudnieniem jest to, że w dni, w które tańczę, jestem dość pobudzona po treningach. No ale tak, postaram się po prostu nie przekraczać pewnych godzin, chociaż tyle mogę zrobić. Sposób drugi to wyprzedzić zmianę czasu. I to jest w ogóle patent, który znalazłam w internecie. Nie wiem, jak się sprawdzi, przetestuję to pierwszy raz w tym roku. No i w momencie, gdy zbliża się zmiana czasu, to zacząć stopniowo przesuwać pory snu na 2-3 dni wcześniej. Czyli na przykład, jeśli normalnie powiedzmy kładę się spać o 23, to dzień przed zmianą czasu położyć się 22:45, a 2 dni przed 22:30. Nie wiem, czy to się sprawdzi, przetestuję to. Kategoria druga to jest kontrola środowiska, czyli to, co mamy w sypialni, to, co nas otacza. Po pierwsze, kontrola światła. W ciągu dnia najlepiej łapać jak najwięcej naturalnego światła, czyli wstajemy i odsuwamy te żaluzje, rolety, cokolwiek i łapiemy to słońce, żebyśmy się naładowali tą energią, a wieczorem wyłączmy mocne światła i odłóżmy telefon na godzinę przed snem, bo niebieskie światło to największy wróg melatoniny. I tak wiem, że to jest strasznie trudne, zwłaszcza wyłączyć ten telefon i go odłożyć, bo wiele z nas dopiero przed snem ma te kilka minut na, nie wiem, no po prostu zwykłe przeglądanie internetu i tego, co się wydarzyło na świecie. I ja wiem, to jest bezmyślne scrollowanie i pewnie zdrowo i szlachetnie i w ogóle bardziej rozwojowo byłoby tego nie robić. Ja tak, zgadzam się z tym, ale w tym codziennym pędzie, przy pracy i dzieciach są dni, gdy nie masz siły położyć się do łóżka i przeczytać rozdział Wojny i Pokoju. Po prostu chcesz obejrzeć głupie filmiki na TikToku i koty jak się ganiają. No, sorry. Dobra, ale powiedzmy, że będziemy z tym walczyć, tak? No a rano właśnie jak wspomniałam, otwieramy szeroko te zasłony i wchłaniamy naturalne światło. Mój ulubiony? Zmień pościel. W ogóle kto lubi spać pod świeżo zmienioną pościelą, łapka w górę. I to może się wydawać dziwne w kontekście rytmu dobowego i snu, ale częstsza zmiana prześcieradeł wiosną ma ogromne znaczenie, bo reguluje temperaturę ciała, więc nam się lepiej śpi, ale też eliminuje alergeny, jak pyłki, które wiosną są wszędzie, bo niektórzy mogą mieć problem ze snem przez to, że po prostu mają zapchany nos. Kolejny sposób to stwórz idealną temperaturę. Optymalna temperatura do spania to 18-20 stopni Celsjusza. No i wiecie, jak to jest. Wiosną po prostu się robi za ciepło w sypialni. Często jeszcze, nie wiem, spółdzielnie mieszkaniowe albo my sami nie wyłączyliśmy ogrzewania, a słoneczko przez cały dzień grzeje i się okazuje, że w sypialni mamy zdecydowanie za ciepło. Warto wietrzyć pokój przed snem, jeśli to możliwe, spać przy uchylonym oknie. No, cieplejsza aura ma też swoje zalety, bo jest mniejsza szansa, że będzie smog. Ja jeszcze na wszelki wypadek sprawdzam z Edwinem stan powietrza, zanim otworzymy szeroko okno, bo na przykład wczoraj na spacerze wyszłam, to po prostu smog był masakryczny i ten spacer się szybko skończył. Kategoria trzecia to aktywność i odżywianie.
No i co? Ruszaj się, ale ruszaj się z głową, bo słuchajcie, ćwiczenia są świetne dla snu, ale nie rób ich 3-4 godziny przed pójściem spać, bo te endorfiny i podwyższona temperatura ciała to sygnały dla mózgu. Będziemy czujni, będziemy coś robić. I to jest coś, co ja też doświadczam, bo jeśli standardowo kładziesz się spać o 22:30, to ostatni trening powinien kończyć się maksymalnie o 19:00. Lepiej ćwiczyć rano. I jeśli dobrze mnie znacie, już słuchaliście tego odcinka, to wiecie, że ja mam z tym ogromny problem. Nie dlatego, że w ogóle nie ćwiczę, właśnie na odwrót. Zdarza mi się kończyć trening taneczny, nawet o 21:15. I tak, ja wracam bardzo pobudzona i jest mi się trudno wyciszyć. Ale umówmy się, że będę po prostu 4 razy w tygodniu zmieniać pościel, dobra? Sposób 7. Jedz mądrze. W dobrym spaniu wiosną pomoże nam dieta bogata w witaminy z grupy B, żelazo, błonnik. Nasza dietetyczka rodzinna poleca nam również suplementację magnezu, ale wieczorami, bo to właśnie podobno pomaga na zasypianie. No i jest to taki naturalny relaksant dla układu nerwowego. Sposób 8. Nawadniaj się. No wiadomo, ogólnie musimy pić. Przy zmianach temperatury potrzebujemy więcej płynów. Odwodnienie może powodować zmęczenie, no i przez to problemy ze snem. Jaki jest cel? No te standardowo zalecane 2 litry wody dziennie. Sposób 9. Unikaj używek. Kofeina, nikotyna i alkohol to jest święta trójca, która niszczy nam sen. Szczególnie teraz, gdy już mamy organizm rozregulowany. Jeśli musisz pić kawę, ja na przykład bardzo lubię, to lepiej nie robić tego po 14:00, bo kofeina pozostaje w organizmie nawet do 8 godzin. I to jest rzecz, którą faktycznie wprowadziłam kilka tygodni temu. Trochę z tym walczyłam na początku, bo bardzo zawsze lubiłam sobie walnąć taką popołudniową kawkę koło 16:00. Ale udało się. Stawiam teraz na różne herbaty, mieszanki ziołowe. Bardzo, bardzo lubię rooibos, który nie pobudza, więc można go pić nawet wieczorem. Bardzo lubię też mieszanki rumianku, lawendy i mięty, które też mnie fajnie wyciszają i mam nadzieję, że trochę pomagają. Sposób 10. Wprowadź rytuał wieczorny. Normalnie jak przygotowałam ten odcinek, to stwierdziłam, że my jesteśmy jak dzieci. Jak miałam takie małe dzieci, to zawsze co wieczór trzeba było o konkretnej godzinie kąpielka, piżamka, czytanie i ewentualnie jeszcze mleczko z cycka. Aż się cofnęłam do czasów, gdy byłam taką młodą matką. No ale my też potrzebujemy takich rytuałów. Może niekoniecznie śpiochy i mleczko, ale warto stworzyć taki swój rytuał na te 30 minut, na godzinę przed snem. I to może być właśnie jakaś kąpiel, czytanie relaksującej książki, ziołowa herbatka. Jak ktoś lubi, to może medytacja lub głębokie oddychanie. Pamiętajmy, że ta wiosenna astenia trwa zazwyczaj około 2 tygodni i to nie jest choroba, po prostu zaburzenie adaptacyjne. Twój organizm potrzebuje czasu, by się dostosować. Ale te nawyki, o których tu mówię, to generalnie warto je wprowadzić, bo bardzo doceniam to, jak warto jest mieć zdrowy sen. To jest coś, co mi przychodzi. Im jestem starsza, tym bardziej mi zależy na tym, żeby mój sen był zdrowy i po prostu dbał o moje zdrowie. Znaczy nie sen dbał o moje zdrowie, tylko dzięki temu, że się wysypiam, będę zdrowsza. Podsumowując wszystko, wiosenna astenia to przejściowy stan adaptacyjny, który dotyka wielu z nas. I jeśli nie jest przejściowy to stan, to jednak warto udać się do specjalisty, który nam pomoże, bo to może być coś więcej. Nasz organizm potrzebuje czasu, by po prostu dostosować się do nowych warunków, takich jak to, że jest więcej światła, zmienia się temperatura, pojawiają się nowe alergeny w powietrzu. Czy teraz już wiesz, dlaczego ostatnio czujesz się tak, a nie inaczej? Mam nadzieję, że ten film rozwiał Twoje wątpliwości, i dał Ci konkretne narzędzia do walki z wiosennymi problemami ze snem, bo ja faktycznie przygotowując ten materiał zaczęłam pewne rzeczy wprowadzać i nawet ostatnio powiedziałam do Dwina, że wreszcie się pierwszy raz wyspałam od 2 tygodni. A Ty, powiedz proszę, który z tych objawów najbardziej Ci dokucza, i czy wypróbujesz którąś z tych metod? Koniecznie daj znać w komentarzach, jestem ciekawa Waszych doświadczeń. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, to naprawdę pomaga algorytmowi. A jeśli znasz kogoś, kto ma problem ze snem wiosną, koniecznie prześlij mu ten film. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów, nie tylko o zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale także o tym, jak ADHD wpływa na związek. Po prawo zobaczysz rozmowę z moim mężem, w którym dzielimy się tym, jak sekta sprzyjała jego ADHD,
a po lewo odcinek o tym, jak dbać o komunikację, gdy jedno z małżonków, partnerów ma ADHD, a drugie nie. No i na koniec dzięki wielkie, że spędziłeś ze mną ten czas. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!